Dzień dobry, kolejny film w takiej pozycji. Dajcie znać, czy Was to bardzo denerwuje, a może Wam to pasuje. Oglądacie sobie szybko na telefonie też gdzieś tam w międzyczasie. No dobrze, w dzisiejszym odcinku o apteczce takiej podróżnej, nie takiej super bardzo podstawowej, którą mamy wymaganą przez ustawę, tylko takiej, powiedzmy, bardziej apteczka kierowcy, potrzebna w trasie. Do tego filmu myślałam już od dawna o tym filmie, myślałam już od dawna o tym, że potrzebuję sobie skompletować apteczkę, ale jakoś mi nigdy nie wychodziło. Do czasu, aż sobie ostatnio rozbiłam ten mój palec, jak pamiętacie, to już jest po 2 czy 3 tygodniach, także już paznokieć odrasta. Wszystko jest ok, ale w każdym razie rozbiłam sobie palec i nie miałam nawet czym zawinąć i tak dalej, więc stwierdziłam, od razu, gdy wróciłam do domu, poszłam do apteki i zrobiłam sobie zakupy. Także no nic, pokażę Wam, co sobie kupiłam. Być może Wam to da jakiś tam pomysł też do uzupełnienia sobie apteczki w trasie. Każdy, kto jedzie w trasę, każdy, który jeździ już co najmniej rok, chyba był kiedyś w takiej potrzebie, że czegoś potrzebował. Czy to czegoś przeciwbólowego, czy jakichś tam innych środków na przeziębienie. Ja Wam pokażę, w co ja wyposażyłam swoją apteczkę. Więc tak, pierwsze to już można odciąć. Kupiłam sobie takie coś, na tu lusterko mam, patrzcie, przywiązane. Kupiłam sobie taką jakby kosmetyczkę, znaczy nie jakby, tylko to jest kosmetyczka w czerwonym kolorze, po to, żeby było od razu łatwa do znalezienia w aucie, bo u mnie w aucie to jest różnie z porządkiem. Ale wszystko ja mam, to nie jest tak, że nic nie mam, ja zawsze wszystko mam. I tu są moje zakupy z apteki. Także będę wyciągać po kolei i Wam opowiadać, co tu mam. Po pierwsze, plasterki. Oczywiście plasterki ja sobie kupiłam, o widzicie, takie do cięcia. Jak kupiłam sobie do cięcia, to wydaje mi się też ważne, od razu nożyczki kupiłam. Więc tu matkę też od razu zetnę. Tak. Na nożyczki powiedzmy, że znajdziemy sobie, a może tutaj miejsce. O. Tak, pasuje, albo odwrotnie, nie będzie ostro. O, tak. Na szybko. Także po pierwsze plasterki na skaleczenie jakieś tam rany. Do tego też kompresy, kilka kompresów. Tak, ja właśnie je potrzebowałam ostatnio i nie miałam, ale już teraz mam. Także idzie wszystko tutaj. Spirytus salicylowy. Do tego plasterki takie wybrałam sobie, taki wiecie, klasyczny plaster, żeby nie zaklejać taśmą izolacyjną. Tak to zrobiłam ostatnio. Woda utleniona. Żeby to wyszło? Woda utleniona. Aerozol na skórę, co to już było? Spray. Ach, wiem, to jest taki opatrunek w sprayu. Trochę pachnie jak superglue. Próbowałam, ale rzeczywiście się trzyma. Na jakieś takie małe zranienia na szybko wydaje mi się, że pryśnie i to tak jakby zaklejam. Myślę, że może być ok. Kupiłam sobie coś takiego, żeby było na szybko. Zamknę się, tak zamknę. Na szybko. Do tego kilka bandaży, takich małych. Jednak niby to wszystko bandaże są w apteczce takiej podstawowej na wyposażeniu samochodu, ale wiecie co, ja to jakoś tak, o tu mam jeszcze jeden bandaż, który właśnie miałam pożyczony w moim wypadku, ten jest elastyczny. Ale wiecie co, ja to jakoś tak zawsze nie chcę otwierać tej apteczki oryginalnej, bo mi się wydaje, że zaraz wszystko wykorzystam i gdy naprawdę będę potrzebowała, to wtedy nie będę miała tych rzeczy. Głupie podejście, no ale co zrobić. Wolę mieć swoją apteczkę, a ta, która jest na wyposażeniu auta, nie zawsze będzie wyposażona oryginalnie. Tak jak ma być, nigdy mi niczego nie braknie w kontroli. Idziemy dalej. Tutaj mam jak to się nazywa? Sól. No wiecie. Zapomniałam. Nie przypomnę sobie. W każdym razie do płukania oczu. Takie małe do płukania oczu, czy... Jezu, no zapomniałam, jak to się nazywa. Nie elektrolity, tylko
Sól fizjologiczna, o widzicie, sól fizjologiczna, także na wypadek, gdyby ktoś tam zranienie jakiegoś małego oka, to właśnie takie małe się odcina i się płucze. To też wydaje mi się być ważne. Teraz tak, ketonol. Ostatnio ketonol u nas nie jest w tym, już nie jest na receptę. Ja powiem wam szczerze, że tylko raz w życiu brałam ketonol na zęby, lata temu, ale stwierdziłam, że w trasie zdarzają się przeróżne przypadki, postanowiłam kupić, nawet go nie otwierałam i ja myślę, że go raczej, mam nadzieję, że go nigdy nie otworzę, bo uważam, że ketonol jest zbyt mocnym lekiem, by go brać sobie o tego na ból głowy czy brzucha. Ale postanowiłam wziąć, bo w trasie, tak powiedziałam, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Także kolejna rzecz. Później tutaj mam elektrolity. Elektrolity w połączeniu z czymś na biegunkę. Ja jestem człowiekiem, jak wiecie, który sobie sam gotuje w trasie. Bardzo uważam na to, co jem. To znaczy uważam, po prostu sama sobie przygotowuję, jeżeli uważam, że coś jest nieświeże, albo coś mi się już prawie popsuło, jest niepewne, to po prostu tego nie jem, bo wiecie, no sami sobie wyobrażacie, no kurczę, jak z takim śmigłem nagle dostać za przeproszeniem sraczki. Są tacy, którzy dostawali i są legendami do firmy do dzisiaj. Także ja nie chcę być taką kolejną legendą. Dostawała na poboczu i przy barierkach musiała załatwić swoje potrzeby. W każdym razie coś na biegunkę, wydaje mi się, że w trasie to jest bardzo ważne. 8 lat jeżdżę nie dostałam, ale wystarczy, że raz dostanę, a nie będę czegoś tam miała, ale także jestem ubezpieczona na to, na taki przypadek. A gdy gdy mamy biegunki, czy też jakieś tam różne zatrucia, wymioty i tak dalej, bardzo łatwo odwodnienie, także kupiłam sobie takie elektrolity, które mają być smaku jakoś tam w miarę dobrze, także wydaje mi się, że opakowanie jest takie no, dosyć dobre. Nie mówię o tym oczywiście, że na kaca są dobre, bo w trasie się przecież nie pije. Ale elektrolity czasami mogą się przydać. Kolejną rzeczą to jest, proszę Państwa, maść ichtiolowa. Maść ichtiolowa, nie wiem, czy ją znacie. Część zna, część nie zna. To jest taka maść, która śmierdzi jak cholera. I jest bardzo dobra na wszelkie jakieś takie rzeczy, które mamy na skórze, pod którymi mamy ropę. Na rany otwarte chyba to nie jest za dobre. Ale na przykład ostatnio koleżanka mi mówiła, że na opryszczkę jest absolutnie idealne, szybko to wyciąga. Czy też w ogóle na jakieś, nie wiem, na grzybice na przykład jest bardzo dobre, podobno. Tak ktoś powiedział ostatnio mojej mamie. Śmierdzi jak cholera, ale rzeczywiście bardzo świetnie podobno wyciąga ropę, także różne rzeczy w trasie zaś się zdarzają i lepiej mieć niż nie mieć. Kolejną rzeczą jest krem na oparzenia słoneczne. Tak sobie wspominam, jak ja pierwszym razem się dorwałam do plaży w Barcelonie. Jeszcze na niej zasnęłam, a że była niespodziewana, nie miałam niczego do opalania, to później przez kilka dni chodziłam jak Terminator, jeszcze miałam udar słoneczny, to była masakra. Ale w każdym razie zdarza się, że czasami przy rozładunku, niby się szybko pracuje, raz coś tam robi, a później są spalone ramiona, spalona twarz czy cokolwiek, także wydaje mi się, że może się przydać krem na opalenia. Ja używam kremów z filtrami do twarzy ogólnie, także nie mam tutaj w apteczce żadnego filtra, ale być może jeżeli może akurat jesteście paniami i może chcecie sobie przygotować taką apteczkę dla swojego pana kierowcy, to może by było dobrze właśnie dołożyć jeszcze filtr, tak jak sobie gdzieś tam stanie na weekend. Przecież nawet nie trzeba iść na plażę, wystarczy, że na weekend siedzi na zewnątrz, to już idzie spalić. Kolejną rzeczą jest sudokrem. Sudokrem też chyba każdy zna. Łagodzi, chroni nawilża, delikatnie skóry dziecka, pielęgnacja. Ja tam dzieckiem nie jestem, ale też mi się wydaje, że na jakieś takie różne oparzenia, być może chemiczne albo coś w tym stylu w trasie, może się przydać. Mam też coś na grzybice stóp. Każdy, kto kiedyś był w trasie, to wie, że zdarza się, pomimo tego, że wszyscy używamy klapek, ale też różne rzeczy się zdarzają i wtedy lepiej raczej jest mieć coś takiego, żeby szybko zareagować.
Także na wszelki wypadek też sobie włożę, bo Michał nie śpi. Mam jeszcze plaster rozgrzewający. Czasami też używam w trasie. Plasterek też gdzieś tutaj idzie, a może powiedzmy... Plasterek to włożę do tej takiej jakby kosmetyczki. Nie wiem, tam sobie będzie. I tak, co jeszcze mam? Mam maść końską, tą rozgrzewającą. Maść końska jest też w tym wydaniu bodajże chłodzącej, nigdy nie próbowałam. Chociaż kurczę, ta powiem wam szczerze, że ostatnio byłam przewiana i wcale nie czułam, żeby mnie rozgrzewała. W każdym razie tak czy tak maść końską mam. Ja na przykład jak zaczęłam jeździć, to okazało się, że jestem wrażliwa na to, na przewiania i jak sobie na przykład przychodzi wiosna, czy w ogóle jak człowiek jest taki, ma ciepło w aucie, odsunie szybę, załóżmy do cofania, no to mnie na przykład szybko gdzieś tutaj ramiona łapały, czy też właśnie tutaj szyja, miałam takie bardzo mocno spięte mięśnie i ból, także maść końska jest idealna na to. Nie wiem, czy wam tą konkretną mogę polecić, bo powiem wam szczerze, że ja ostatnio się nią smarowałam i wcale nie czułam żadnego rozgrzania. Także myślę, że wiecie co, jak coś to jakąś inną, nie tą. Ja już to mam, więc to już będę miała. To jest maść końska i jeszcze mam coś takiego na koniec. Aromatol. To jest to samo praktycznie co Amol, tylko jakiś tam chyba tańszy zamiennik. Także ja na pierwszy kodek ostatnio się tak przeziębiłam przez klimatyzację i bardzo bolało mnie gardło i tak czułam płuca, to właśnie tym się smarowałam i to mi bardzo pomogło, także na gardło, na płuca. To w ogóle też jest nawet koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej, gardła, roztwór do ustnej, do stosowania na skórę, do sporządzania inhalacji parowej, czyli po prostu wszystko, podobno nawet na niestrawność to działa. Tak tego nigdy nie próbowałam, ale jakby trzeba było, to widzicie, na niestrawności i rewelacje żołądkowe niby też jest. Także to... Mam też normalne środki przeciwbólowe ze środka. Albo jestem po okresie, to już jednak nie mam, typu jakiś tam, wiecie, Ibuprom, czy APAP, czy tam cokolwiek, Nurofen, takie zwykłe, takie powiedzmy, które się normalnie zażywa. Ale ten Ketonal, tak wam powiedziałam, to jest na sytuacje absolutnie ciężkie i specjalne, której mam nadzieję, że nigdy nie doświadczę. Za wszystko zapłaciłam 126 zł. Torba ma... I za to chyba bodajże 30 zł, bo to już w innym sklepie kupiłam. Także no, nie są to tanie rzeczy, ale są to rzeczy, które mogą nam znacznie ułatwić ciężką sytuację w trasie. Tak sobie myślę, no jak ostatnio się przeziębiłam, to się okazało, że pasowałoby mieć jeszcze coś na przeziębienie, nawet w lecie, bo idzie się klimą załatwić, tak ja się załatwiłam. Także być może by było fajnie dołożyć jeszcze coś na przeziębienie do tego wszystkiego. Aczkolwiek powiem wam, że to już mi bardzo dużo pomagało. I być może, to zależy jakie macie organizmy, być może, tak sobie pomyślałam sobie tu jeszcze dołożyć, być może jakiś antybiotyk, tylko no, wy znacie swój organizm, wiecie jakie ewentualnie macie choroby. Ja antybiotyków raczej nie biorę. Tak sobie myślałam, gdy myślałam nad tym filmem, co tu wam tutaj powiedzieć. I starałam sobie przypomnieć, kiedy ostatnim razem brałam antybiotyk i ostatni raz, kiedy brałam antybiotyk, miałam bodajże 13 lat, wtedy miałam anginę, no stop miałam anginę, aż w końcu trzeba było usunąć mi migdały. Także ja nie mam migdałów, a w każdym razie wtedy brałam antybiotyk. Później sobie przypomniałam, że chyba jeszcze gdy miałam leczenie kanałowe zęba, to też chyba wtedy właśnie brałam antybiotyk przez tydzień, ale to jeszcze było, gdy pracowałam jako nauczycielka, a przez te wszystkie lata udało mi się przeżyć bez antybiotyku. Nie uważam, że antybiotyki na byle, no, z przeproszeniem, były dobre dla nas, także ja do ostatniego momentu zawsze staram się zwalczać innymi sposobami i się udaje. Także moja apteczka będzie sobie tam, widzicie, czekać na zły moment, który mam nadzieję, że szybko nie nadejdzie, ale różne rzeczy się zdarzają, jak wiecie, w trasie. Czekam na informacje od was, co by można było jeszcze dorzucić do tej apteczki, żeby być tak super fajnie przygotowanym. Na pewno są jakieś rzeczy, o których ja nie pomyślałam. A wy co kilka głów to nie jedna, a nas jest tutaj przecież tyle, kilkaset tysięcy, także kilkaset głów na pewno coś jeszcze fajnego wymyśli. Ja do ludziom daję śmigła.
Zawsze jak ktoś przyjeżdża, tak patrzę na coś innego, patrzy ile to metrów, dyskutują ile to ma metrów. Wszyscy nie, to ma więcej, to ma mniej, tak, z czego to jest zrobione, opowiadają, kłócą się. Chodziło po nosie. I wtedy widzą mnie i to jadą dalej. Nie wiedzą jak skomentować. No, w każdym razie dajcie znać, co tu jeszcze dorzucić do tej apteczki, żeby być dobrze przygotowanym na przeróżne rzeczy w trasie. A ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.